W dzisiejszym odcinku zobaczycie przygotowanie łodzi do wodowania. To będzie czyszczenie, przygotowanie silnika, troszeczkę polerowania, no i oczywiście samo wodowanie. Także zapraszam do oglądania i komentowania. Także łódkę już odkryłem, no i moim oczom ukazały się takie ciekawostki. Także czeka mnie naprawdę kupę godzin czyszczenia. Jest naprawdę dużo do wyczyszczenia, bardzo dużo. Cały środek mi zapleśniał. Także jedziemy z koksem. Myślę, że kilka godzin w środku i będzie wyczyszczone. Z minuty na minutę łódka wygląda coraz lepiej, ale jeszcze jest mnóstwo roboty. Wszystkie przyrządy, których tutaj w tym momencie brakuje, zostaną zainstalowane w ostatniej chwili. Z powodu tego, że praktycznie tutaj każdy może wejść jak do otwartego sklepu i sobie wziąć z niej co chce. Bardzo ciekawe, także chyba 24 mam wodowanie i łódeczka stanie tam na wodzie. Także do tego dnia wszystkie przyrządy będą wciąż w domu w szafce czekać na dzień wodowania. Witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się polerowaniem łodzi. Zostało mi jakieś 2 tygodnie do wodowania. Także wziąłem się z samego rana za polerowanie. Czym zacząłem? Zacząłem preparatem Monanza One Step. Jest to preparat, który poleruje, usuwa większość rys, zadrapań, takich różnych rzeczy. Później drugi krok, będę stosował coś takiego jak wosk Premium Protection, również z tej samej firmy. A maszynkę, którą używam, zaraz wam pokażę. Jest to coś takiego. Tak, Makita, w zasadzie różne pady, tak naprawdę miękkie, twarde. Powiem wam, że to jest nowa maszyna, którą pierwszy raz poleruję. Sprawia się świetnie, może troszeczkę za ciężka. Spróbuję wam pokazać po pierwszym kroku polerowania. Położę w tej chwili zabezpieczenie, żeby żelkot utleniał się jak najwolniej jest to możliwe. No i jedziemy z koksem. Give it to me like Troszeczkę wycieramy. I tak to wygląda. Wcale nie jest źle. Muszę jeszcze troszeczkę dotrzeć. Jadę z resztą łodzi. give it to me like
W tym momencie wymieniam gąbkę na dużo bardziej miękką. Oczywiście zastosuję również inny preparat do tej gąbki. Ten preparat zabezpiecza, żeby żelkot się nie utleniał. Kilka długich minut i to jest efekt końcowy, który widzimy na ekranie. Żelkot naprawdę mocno się błyszczy i jest dobrze zabezpieczony przed utlenianiem się. Na łodzi jest mnóstwo zakamarków, które wypadałoby dopolerować, wyczyścić i tak dalej. Ja skrócę ten film w miarę możliwości. W przeciwnym wypadku musielibyśmy siedzieć razem wszyscy tutaj kilka godzin i oglądać. Uważam, że to nie ma sensu. Także jedziemy dalej z koksem. Give it to me like. I o taki efekt walczyłem ostatnie kilka godzin. Także ja jestem bardzo zadowolony. Łódka się błyszczy jak przy jajce na wiosnę. A co wy o tym myślicie? Dajcie mi znać w komentarzu. Minęło kilka dni od ostatniego nagrania. Także przyszedł czas w końcu, żeby zająć się silnikiem. No i w silniku muszę wymienić filtry paliwa. Olej już został wcześniej wymieniony. Zrobiłem to jesienią. Także mam dwa filtry do wymiany. Jeden jest tutaj, biały. Drugi jest tam dalej. I tutaj leżą dwa nowe filterki, które mam zamiar wymienić. I oczywiście odpowietrzyć układ paliwowy. Ale zabieram się do roboty. Spróbuję wam pokazać, jak mi z tym idzie. Tak naprawdę wymiana tego filtra jest dosyć prosta. Jest to filtr z odstojnikiem wody, gdyby, a zawsze jest w zasadzie w zbiorniku. Także to ma za zadanie odseparować wodę od paliwa. Oj! Tak to wygląda. Drugi filtr, który jest troszeczkę dalej w układzie, również ma za zadanie odseparować wodę. Tamten jest znacznie droższy i w ogóle wymieniać ten częściej. Ten jest bardzo tani. Muszę wziąć jakiś śrubokręt. No, troszkę tutaj ciasno, jak zwykle. Paliwo widzę ucieka z powrotem do zbiornika. Ciągnijmy to. No tak to wygląda. Nowe to nie jest. I teraz trzeba by było jeszcze odkręcić z dołu odpowietrznik, żeby cały syfik zleciał. Taki tutaj syfek siedzi. No i poszło. Szczerze wam powiem, że dieslem to nie śmierdzi. A jest ciekawe. No nic, wyjmę to, zobaczymy jak to wygląda. Ok, nowy filterek. Powymieniać trzeba o-ringi
Ja to wiaderko mam tutaj na górze. Za chwilę Wam pokażę, co tam w środku było. Dlaczego tak się dzieje? Kto to może wiedzieć, ale podejrzewam, że... Gdzie ja mam nakrętkę? Tu. Podejrzewam, że sytuacja jest taka, że diesel, którego używam, jest to ze zwykłej stacji benzynowej. To jest akurat niedobry diesel dla Łodzi. Z jakiego powodu? Diesel zawiera coś takiego jak RME. I powiem Wam ciekawostkę, że w zbiorniku, jeżeli długo się nie używa, rosną glony. Co w rezultacie zapycha cały układ paliwowy. Między innymi dlatego jest tutaj ten filtr. Być może, że przydałby się jeszcze jeden. Lepiej, żeby zapchał ten filtr, niż ma zapchać mi układ paliwowy włącznie z pompą. Alternatywa jest jeszcze jedna. Kupowanie dużo droższego diesla na stacjach benzynowych, tam paliwowych, na wodzie. Diesel jest wtedy droższy o jakieś 10-15%. Niemniej jednak i tak trzeba by było go dosyć szybko wypływać. Ja tutaj dałem do zbiornika stabilizator diesla. Zobaczymy, w jakim stanie jest w ogóle ten diesel. W zbiorniku zostało mi około 150-170 litrów. Także trzeba by było dotankować do pełna, żeby świeży diesel wymieszał się z tym z ostatniego roku. I mam nadzieję, że to będzie chodziło. Tak, w samochodach, jeżeli zatankujemy diesla, on dosyć szybko jest wypalany. Niestety w Łodzi zatankowałem w tamtym roku 300 litrów paliwa, a do tej pory mam jeszcze. Zostało mi z tamtego roku około, tak jak mówiłem, 150-170 litrów. Że można powiedzieć, że niewiele pływałem. Ok, jedziemy z filterkiem. Uszczeleczka. A just zanim założymy uszczeleczkę, musimy ten filterek napełnić paliwem. Żeby może wyeliminować możliwość zapowietrzenia się całego układu. Także dobry pomysł. Muszę przynieść troszeczkę paliwa i lejemy do środka. Lejemy czysty dieselek. Znaczy nie zapowietrzy układ. Oczywiście troszeczkę pójdzie do zbiornika. Teraz będę mógł zobaczyć, czy mi tam na dole nie kapie z korka spustowego. Oj. Troszeczkę ten filtr nie trzyma poziomu. No ale jest. Silnik będzie i tak myty jeszcze przed włożeniem do wody. Muszę zrobić jakieś popraweczki, posprawdzać, czy nigdzie nie cieknie. Mam nadzieję, że konserwację, którą zrobiłem glikolem na zimę, również wytrzymała i nic się z tym nie stało.
Dobra. Mamy dokręcone. Nie za mocno szczuciem. Teraz wyjdę na zewnątrz i pokażę Wam, co jest w wiaderku. Ciężko jest pokazać tak naprawdę. Odbija mi się światło od tego. O, może w tym momencie widać. Powiem Wam, że w większości to jest woda. To już nie pachnie dieslem. Nie wiem, co by robić. W zbiorniku zawsze będzie woda. Dobra, bierzemy się za drugi filterek. Dobra, drugi filterek jest tutaj na dole. Tu też jest mały spust. Tak naprawdę nie powinna się tutaj odłożyć woda. Może niewielkiej ilości. Spróbuję to odkręcić. Tutaj jeszcze idzie czujniczek, który gdyby filtr się przepełnił, to dostanę wiadomość na desce rozdzielczej, że filtr wymaga opróżnienia. Dobra, leci. No tutaj też niestety jest woda. Spróbujemy to spuścić. No oczywiście nie pachnie to dieslem. Pachnie to brudną wodą. Niestety leci mi to na dół, dlatego jutro spróbuję to całą komorę przepłukać. Myślałem, że uda mi się podłożyć butelkę, ale niestety nie mam takiej możliwości. Jest tu zbyt ciasno. Kluczem, który kupiłem, niestety nie dałem rady tego odkręcić. Także odkręciłem kluczem nastawnym. Zaraz to wyciągnę. No i jest. Oskubany. Wam źle nie wygląda. Zobaczymy w środku. To jest właśnie ten czujnik, który pokazuje mi, czy w środku jest woda. Pływaczek. No jest ciemny, ale chyba tragedii nie ma. Dobra. No, silnik będzie zakonserwowany ropą. Tu jest drugi filterek. Jak widać, ten jest Boscha, ten jest Nani. Gdybyście nie wiedzieli, co to jest Nani, bo na pewno nie każdy wie. Jest to firma, która została otwarta w latach 60. Kupowali bloki od Toyoty. Przerabiali je na silniki do łodzi. I tak naprawdę to jest Toyota Land Cruiser 4.3 bodajże pojemności, rzędowa czwóreczka o mocy 200 koni. Montujemy filtr do kupy i można go przykręcić. Ten będzie musiał zostać skasowany. Będę musiał go zawieźć do pewnego punktu złomu. W zasadzie nie można go wyrzucać sobie wszędzie, gdzie się chce. Oj. Dobra, tu jest już mokre i przykręcamy.
całym mocowaniu filtra jest pompka, jak to było w starych dieslach. Także po zamontowaniu filterka, sprawdzenie, czy wszystko jest szczelne, można napompować dieselka, pompka pociągnie ze zbiornika. I mam nadzieję, że cały układ będzie odpowietrzony. To się okaże tak naprawdę za tydzień. Mam podawanie łodzi. Zobaczymy, czy mi odpali. Tutaj tak naprawdę nie mogę odpalić jej na lądzie. Oj, no mógłbym w zasadzie wziąć wiaderko i spróbować ją odpalić. I być może tak zrobimy. Ok. Także namówiliście mnie. Przyniosę troszeczkę wody. Podłączę wszystko i zobaczymy, czy to odpali. Także ten filterek już jest wymieniony. Pokażę wam dalej. Tu jest filtr olejowy, który został już wymieniony wcześniej. Tutaj mamy filterek paliwa z pompką, któremu można napompować paliwa. Także pompujemy dotąd, aż będzie ciśnienie. Ok, baterie mamy podłączone. Zobaczymy, czy wygląda na to, że wszystko działa. Woda również jest. Także startujemy. Zostało teraz w zasadzie podłączyć tą rurę pod ten kruciec, który będzie ciągnął z dna wodę morską. Dobra, w silniku w zasadzie jest wszystko sprawdzone. Olej ma poziom. Skrzynia biegów również ma poziom. Skrzynia biegów jest tutaj na dole. Także również był wymieniany olej. Tutaj jest anoda w turbinie. Również została wymieniona. Także można powiedzieć, że silnik jest gotowy do użytku. Tak jak mówiłem na wstępie filmu, olej został wymieniony jesienią. I tu są dwie szkoły tak naprawdę. Którego byś się mechanika nie zapytał, to ci co innego opowie. Jedni mówią, żeby wymieniać jesienią, drudzy mówią, żeby wymieniać na wiosnę. Z jakiego powodu na wiosnę? Z tego powodu, że twierdzą, że w silniku zbiera się kondens i może zebrać się woda. I tutaj jest w zasadzie pytanie do Was, co Wy o tym sądzicie? Dajcie mi znać w komentarzach. Give it to me like. W tym momencie do łodzi podpływam pontonem z tego powodu, że musiałem przygotować wcześniej wszystkie liny, żeby mógł zacumować. Zostało mi tylko i wyłącznie podwieszenie pontonu na łodzi. W tym momencie chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom. Na tym kanale dalej będę opowiadał o łodzi. Z każdego rejsu praktycznie będę Wam pokazywał zdjęcia, filmy szwedzkiego Shergorden, także naprawdę będzie co oglądać. Także lajkuj, udostępniaj i komentuj. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za oglądanie.